Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Dzisiaj zaprezentuję Wam hotel Acacia Suisse Resort w Egipcie, w regionie Marsa Alam. Rozpoczniemy od recepcji, następnie plaża, aquapark i kilka innych atrakcji. Pierwsze po przyjeździe tutaj dojeżdżamy autobusem przed hotel Acacia Suisse Resort i wchodzimy do środka, aby zabukować nasze miejsce. Jeżeli przyjedziemy tutaj dosyć późno, na przykład 22, 23, wówczas obsługa zaprosi nas do restauracji na kolację, na przykład w sytuacji, kiedy nasz samolot się opóźni, a potem wracamy do recepcji po to, aby zabukować swój pokój, otrzymać klucze do pokoju i wszystko w klimatyzowanym, tym chłodnym, pięknym pomieszczeniu tutaj, w tym lobby, gdzie też jest restauracja, można się czegoś napić. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o recepcję i różne informacje związane z wycieczkami. W tym miejscu, gdzie teraz tutaj jesteśmy, na tym poziomie znajdują się pomieszczenia, gdzie rezydenci realizują spotkania, aby można było się dowiedzieć, jakie są tutaj wycieczki, co można robić w hotelu i oczywiście poza hotelem. Na tym poziomie, gdzie jest recepcja, są tutaj też takie restauracje à la carte, Panorama Oriental Restaurant, La Vista. W pokoju konferencyjnym mieliśmy spotkanie z rezydentem. Mamy tu też różne sklepy, toaletę i windę. W dolnej części jest tutaj główna restauracja, ale to Wam jeszcze pokażę. Tutaj jest taki fajny plan całego hotelu. W tym miejscu hotel Acacia Suisse Resort, o, coś tu się odkleiło, to jest naprawdę bardzo duży obiekt. Bardzo dużo kroków tutaj zrobicie, będąc w tym miejscu. Dlaczego? Ano dlatego, że przesuwając się, czy chodząc pomiędzy różnymi, czy to basenami, czyli tym terenem aquaparku, czy centralną częścią, czy plażą, naprawdę sporo jest do chodzenia. Jeździ bardzo dużo meleksów, można spokojnie zatrzymać ręką i meleksem podjechać tam, gdzie chcemy, za darmo, bez najmniejszego problemu. Tutaj w dolnej części jest legenda z informacjami, gdzie znajdują się jakie baseny, gdzie są jakie bary, gdzie jest basen na przykład właśnie olimpijski, pełnowymiarowy, gdzie jest aquapark, gdzie jest tenis, gdzie jest bankomat. Istotne jest też, żeby zobaczyć tutaj, w tym miejscu, gdzie są jakie pokoje. My na przykład mamy pokój 8811, tak więc my jesteśmy tutaj, gdzie jest 88, czyli początkowe dwie cyfry, tam gdzie my mamy pokój, i szukamy 88. Wszystkie budynki są oznaczone i my mamy przy aquaparku w tamtym miejscu, gdzie jest 88, i tam mamy nasz pokój blisko basenu z falą, blisko tych wszystkich zjeżdżalni, czyli tego całego aquaparku, niedaleko do basenu olimpijskiego. Tutaj są różne miejsca, jeżeli chodzi o spa, jeżeli ktoś z tego lubi korzystać. Są korty tenisowe, jeżeli ktoś z tego może i chce korzystać. My akurat z tego nie korzystamy, więc tego Wam jakoś specjalnie nie pokażę. W centralnej części, tam gdzie jest jedynka, to jesteśmy właśnie tutaj w recepcji. Do niej weszliśmy od tej strony, początek filmu, czyli tak jak autobus przyjeżdża, i z recepcji można się udać. Tutaj jest do pool bar, czyli taki przy basenach bar, gdzie mamy też różne przekąski. Tu jest basen, tu następnie jest jeszcze jeden basen z falą, jak dobrze pamiętam, i plaża, to Wam zaraz pokażę. I teraz istotne, jak dochodzimy do plaży, to po prawej stronie jest jeden pomost, z którego możemy snurkować sobie, i z lewej strony jest pomost od hotelu Sentido Beach, jak dobrze pamiętam, i tam też można korzystać. Tak więc mamy dwa różne pomosty, warto się z tym planem zapoznać i ogólnie nie pogubimy się w ogóle tutaj. Jeżeli chodzi o numerację na budynkach, gdy chodzimy po całym obiekcie, szczególnie wieczorem, numerki budynków są podświetlone, na przykład 22, tak w górnej części.
Tak więc myślę, że zacząć trzeba tutaj przy recepcji od zapoznania się z tym planem. Oczywiście plan możemy w recepcji też dostać wydrukowany, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. I to tyle, jeżeli chodzi o plan. Tutaj jeszcze pokażę Wam salę konferencyjną, na której my mieliśmy około godziny 12, dzień później rozmowę z rezydentem. Dzisiaj być może też będzie, bo w dniu wczorajszym też przyjechali turyści z Polski. Tutaj jest kilka sklepików. Tu też jest panorama orientalna, restauracja i włoska także. Tędy się tutaj wchodzi, trzeba sobie zabukować. O, tutaj jest ta sala konferencyjna. I w tym miejscu z rezydentem mieliśmy spotkanie. Tu także jest mapka i tutaj wszystko zostało dokładnie omówione. Tu zaraz koło sali konferencyjnej są różne informacje z kontaktami do rezydentów. My jesteśmy z biurem podróży TUI. Naszym rezydentem jest Ala, jak dobrze pamiętam. Z nim można się skontaktować. Są też informacje, o której godzinie, w jakie dni on tutaj jest. Chodzi o to, aby móc zarezerwować sobie jakieś wycieczki, jeżeli chcemy. Taka informacja dla Was. Pierwszego dnia albo następnego dnia, gdy tutaj przyjedziemy, jest spotkanie z rezydentem i jest ogólnie w ten sposób to ustawione, że najlepiej jakbyśmy mieli już przy sobie pieniążki i mogli sobie już zarezerwować jakieś wycieczki. Nie jest to najbardziej komfortowe, bo dobrze jest się najpierw dogadać, potem porozmawiać z rodziną i dopiero później ustalić, ale nie ma problemu. Następnego dnia też rezydent zwykle jest dostępny i można sobie potem zapłacić za różne wycieczki, gdzie ewentualnie chcemy jechać, na przykład do miasta El Cuzar. Ok, to już mniej więcej wiemy, co jest tutaj na poziomie recepcji, czyli wszelkie informacje, tutaj spotkanie z rezydentem. Teraz wracając z powrotem w stronę recepcji, tu także jest bar, można sobie usiąść, odpocząć. Tutaj jest mocno klimatyzowane pomieszczenie, tu także są toalety, biżuteria. W tym miejscu można się, że tak powiem, dobrze schłodzić. W pokojach też działa centralna klimatyzacja bardzo dobrze, nie można na nic narzekać. I tutaj koło recepcji są też w różnych miejscach informacje o rezydentach. I myśmy akurat przyjechali około 23. Spóźniony był trochę samolot. W Katowicach na lotnisku system padł. Ręczne wypisywanie kart pokładowych, jakaś tragedia. W samolocie Enter Air musieliśmy siedzieć wszyscy porozstawiani w różnych miejscach, bo kto pierwszy, ten lepszy. Jakaś totalna paranoja. Pierwszy raz takie coś było, ale już nawet nie chce mi się o tym przypominać. Tak więc tutaj dojeżdżacie busem i tutaj wchodzicie, bagaże. Gdy otrzymacie już kluczyki, dowozi Wam tutaj obsługa takimi elektrycznymi meleksami i wnosi do Waszego pokoju. No i już od tego momentu jesteście zameldowani. Dostajecie też takie gumowe opaski. Niebieskie są dla osób dorosłych i jak dobrze pamiętam, żółte dla dzieci. Zejdziemy sobie teraz w dół. Pokażę Wam restaurację. Teraz będzie nieczynna, bo akurat jesteśmy po porze śniadaniowej, ale pokażę Wam, jak to tutaj wygląda. Przejścia są właśnie po schodeczkach, bezproblemowe. To jest naprawdę bardzo duży obiekt, bardzo duży obiekt. Sam już się tutaj czasami gubię, ale już jest coraz lepiej. O, tutaj przechodzimy sobie i jesteśmy. Tu jest ta restauracja włoska El Castello, a tutaj schodzimy sobie po schodach i jesteśmy na terenie już tej hotelowej, na tym hotelu, na terenie hotelu, przepraszam. Basenów jest tutaj sporo, w lewo jest morze, w prawą stronę tam jest aquapark, tutaj jest restauracja, animacje, różnego rodzaju aktywności, pool bar, barów jest tutaj kilka,
gdzie można sobie napoje, jakieś smakołyki pobierać. Wieczorem bardzo fajnie jest usiąść na zewnątrz i skorzystać właśnie z różnych potraw, które tutaj są. Ja zejdę teraz po schodkach na dół. Tutaj są różne biura, w których można wykupić różne wycieczki, jeżeli byśmy chcieli. Tutaj jest Kids Club, gdybyśmy byli z małymi dziećmi, no to można sobie tutaj skorzystać z takiego klubu dla małych dzieci. Tutaj przed główną restauracją są informacje, jakie są różnego rodzaju imprezy wieczorem, mini disco przy plaży i przy basenie olimpijskim o 16:00. Też mamy tutaj pool party, prawdopodobnie chodzi o właśnie te takie aktywności z tą taką rurą z wodą i w powietrzu, czyli flyboard. Tutaj też są różne informacje na zewnątrz. A tu jest Greenhouse Restaurant, czyli główna restauracja. W niej też mamy tutaj różne informacje odnośnie certyfikatów, odnośnie tego hotelu, jakichś nagród. Tutaj możemy sobie też poczytać takie różne informacje, o której godzinie są restauracje czynne. Przy zameldowaniu się do pokoi otrzymamy z kluczami informacje, o której godzinie, gdzie są jakie imprezy. Tak więc teraz pójdziemy sobie na plażę. Żeby pójść na plażę, to od tej głównej restauracji, tam gdzie jest recepcja, gdzie teraz zeszliśmy, musimy iść w lewą stronę, zresztą tam widać morze, ale zanim tam pójdziemy, pokażę Wam jeszcze przy tym pool barze, czyli tym barze basenowym w centralnej części, zaraz obok tej restauracji. Tutaj także są baseny, gdzie można się wypluskać. Jest sporo informacji w postaci takich stojących drogowskazów, informacji. O, tutaj też zobaczcie, kolejny Acacia Swiss Resort, bloki, czyli te początkowe dwie cyfry numerów tych naszych pokoi, więc łatwo mniej więcej dzięki tym drogowskazom się udać tam, gdzie chcemy. Obiekt jest naprawdę duży, pokoje możemy dostać w różnych miejscach. Budynki są oznaczone takimi właśnie cyframi, liczbami, jak widzicie 10, czyli dwie pierwsze cyferki. Wieczorem na wszystkich tych budynkach są numery, więc nawet z daleka wiemy, w którą stronę iść, patrząc czy na plan, czy po prostu szukając naszego budynku. Jeżeli chodzi o atmosferę, jest tutaj wszędzie czysto, ciągle trawa zadbana, jest przyjemnie, naprawdę no, nie ma czym tutaj się jakby przejmować. Jest po prostu bardzo, bardzo przyjemnie. Sporo jest takich dróżek tutaj, więc przynajmniej w papciach czy też w klapkach chodzimy, bo jest bardzo gorąca ta nawierzchnia, więc klapki są potrzebne. Nawet tutaj jeszcze trochę z dala od plaży jest informacja, jaka jest flaga właśnie tam na plaży. Tu też ją od razu widzimy, czy warto iść, czy jest na przykład zamknięte teraz nurkowanie, gdyby była czerwona flaga. Najczęściej, jak ja przynajmniej widzę, to mamy tutaj flagę żółtą. Można zejść z kilku stron na plażę, ale zanim pójdziemy na plażę, chodźmy do restauracji przy plaży. Pokażę Wam, jak tam to wygląda. Tam jest też beach bar. Tutaj są w różnych miejscach toalety. O, beach restaurant i beach bar w tamtym kierunku, więc teraz tam się udamy. Tutaj przed plażą jest basen taki z falą, jak dobrze pamiętam, w tym miejscu. Pokoje, tak jak mówiłem, możemy dostać w różnych miejscach. Przy plaży, w centralnej części, przy aquaparku. Myśmy dostali przy aquaparku i wydaje się to być najlepszym rozwiązaniem. Dlaczego? Ano dlatego, że mamy dzieci. A dzieci, zresztą my dorośli także, lubimy zjeżdżalnie. Zjeżdżalnie jest tam bardzo dużo, od najmniejszych do największych, co zaraz Wam pokażę, bo zaraz tam pójdziemy. Ale najpierw pokażę Wam, gdzie jest beach restaurant, czyli ta restauracja przy plaży. W tle muzyka, jak słyszycie,
Wszędzie ona jest przyjemnie, jest wesoło, jest zabawnie. Sporo osób ze sprzętem tutaj przy plaży sobie chodzi, czyli z płetwami, z maskami. Tutaj mamy informację, o której godzinie jest śniadanie, od 7 do 10, potem lunch time od 12:30 do 2:30 i tutaj bardzo przyjemnie można spędzić czas, zjeść sobie i tutaj z widokiem na morze. W ten sposób to wygląda. Zejdziemy teraz tutaj troszeczkę niżej do beach baru, który znajduje się tutaj, zobaczcie. W beach barze są przekąski, lody, napoje. Oczywiście wszystko w formule all inclusive. Piwko bardzo dobre. Tutaj mamy też snorkeling center, gdzie możemy sobie zamówić jakieś na przykład nurkowanie, czy jakiś sprzęt wypożyczyć, gdybyśmy nie mieli. Hello, to jest valid. Hello. Tutaj, jak widzicie, w beach barze można się napić wody, jakieś piwko, napoje. Tutaj mamy soki, kubeczki, wszystko po prostu bierzemy w zależności od naszych chęci. Jest też zejście dla osób niepełnosprawnych. Chodzi o tutaj taki zjazd, możemy spokojnie sobie tutaj pójść. Zaraz Wam pokażę bardzo ciekawe miejsce, bo poza tutaj, jak widzicie, miejscem, gdzie można się już zacząć plażować, wszystko jest oczywiście bezpłatnie, leżaczki, znaczy bezpłatnie, no w cenie all inclusive, leżaki bardzo wygodne. Zaraz Wam pokażę to, co jest tutaj bardzo istotne. Poza tym zjazdem dla osób niepełnosprawnych, o czym mówiłem, tutaj jest ta taka nawierzchnia. Tutaj są specjalne miejsca właśnie dla osób niepełnosprawnych, czyli można na wózku sobie tutaj podjechać. To teraz Wam coś pokażę. Warto oczywiście zapoznać się z tymi znaczkami, gdzie mamy reguły użytkowania plaży. I teraz spójrzcie. Po lewej stronie, tam w dalszej części jest jeden pomost, jest zejście po prawej stronie i wejście z powrotem po drugiej stronie. Teraz mamy żółtą flagę, czyli można snurkować, ale jest z ostrzeżeniem, czyli trzeba zwracać uwagę, bo mamy większe troszeczkę fale i więcej wiatru. Ale tu jest naprawdę fajne miejsce, ponieważ tu jest tak jakby w rafie wycięte na taki ala basen, więc już tutaj można sobie bez fal popływać z dzieciakami. Jak widzicie, jest sporo ludzi, bardzo fajne rozwiązanie, jeszcze się z tym nie spotkałem nigdzie. I po prawej stronie, w dalszej części, mamy drugi pomost i z jednego i z drugiego pomostu możemy sobie snurkować, jest naprawdę fajnie. A bojki, które znajdują się tutaj co około 100 metrów, tak na oko może nawet 200, pomiędzy tymi pomostami, mają przyczepione też koła ratunkowe, więc jeżeli ktoś na przykład sobie snurkuje z jednej strony na drugą, no to przy tym kole można sobie odpocząć. I polecam od lewej strony ewentualnie snurkować wzdłuż w tą stronę, ponieważ fale jakby będą cały czas pomagać. Raczej nie sugeruję od tamtej strony w tą stronę, bo po prostu jest to bardziej męczące. Teraz Wam pokażę ten taki właśnie jakby wyryty w tej rafie, taki sztuczny basen. Jest to świetne rozwiązanie. Cieplutka woda, dzieciaki to uwielbiają. Można tutaj przetestować swoje maski, na przykład pełnotwarzowe, rurki już w słonej wodzie. Jest tutaj, jak widzicie, taki piasek żwirowaty, delikatny. Jest to ogrodzone tam w końcowej części tego ala baseniku. Są rybki, więc jest to naprawdę fajna sprawa i to Wam chciałem szczególnie pokazać, bo to jest super dla małych dzieci, dla rodzin z dziećmi. Jak widzicie, plaża szeroka, czyściutka w Acacia Swiss Resort. Jestem tutaj pierwszy raz, ale naprawdę podoba mi się. Tu po prostu jest naprawdę fajnie. Jedyne, co jest tutaj nie męczące, ale no jednak można się zmęczyć, to jest po prostu to, że ten obiekt jest naprawdę bardzo duży. Sporo kroków tutaj można zrobić
przechodząc czy na plażę, czy do restauracji, czy w różne miejsca, to naprawdę można się po prostu nachodzić. Tutaj są przy plaży są ratownicy, są tutaj prysznice, można po prostu się opłukać, sprzęt opłukać, nie ma z tym żadnego problemu, jest bezpiecznie. Ta część tutaj, przy tym pomoście po lewej stronie, jak się patrzy w stronę morza, ten pomost, ta część należy do drugiego hotelu, który znajduje się obok hotelu Acacia Swiss Resort. To jest Sentido Acacia, czyli podobna trochę nazwa, ale ma w nazwie na początku Sentido. I właśnie no jest to po prostu inny obiekt, inne opaski, inny hotel, chociaż znajduje się obok. Tutaj także jest, jak i przy basenach, tak i tu przy plaży, jest coś takiego jak Towel Center, czyli miejsce, gdzie możemy takie karty, które dostajemy przy rezerwacji pokoju w recepcji, wymieniać na suche ręczniki, a następnie gdy już użyjemy ręczniki, zanieść z powrotem i znowu dostajemy kartę. I tak możemy wielokrotnie wymieniać sobie karty na ręczniki. Myślałem nad tym, żeby skracać filmy tylko do tych miejsc, gdzie jest ciekawie, ale chcę Wam pokazać, jak to po prostu wygląda tutaj normalnie, te przejścia, ile to mniej więcej zajmuje czasu, abyście po zobaczeniu tego filmu mogli samodzielnie już sobie ocenić mniej więcej, jak tutaj jest. Ja, jak widzicie, gdy teraz sobie spaceruję, to założyłem sobie taką koszulę. Ano dlatego, żeby chronić ramiona, bo słońce jest naprawdę bardzo mocne. Jest tutaj mniejsza wilgotność, w związku z czym tak się nie poci człowiek, ale słońce jest naprawdę bardzo mocne. Ok, odwracam kamerę, jeszcze raz Wam pokazuję tutaj plażę. Tam jest ten taki basen wyryty w morzu. Fajna sprawa, jest ratownik, wszystko bezpiecznie. Bardzo dużo miejsc, każdy znajdzie dla siebie trochę miejsca. A teraz pokażę Wam najpierw ten pomost po lewej stronie, od strony tego hotelu Sentido Acacia. Ten pomost po lewej stronie nawet przez rezydenta jest najbardziej polecany, żeby sobie tutaj snurkować. Wydaje się, że on jest po prostu najciekawszy. Przejdźmy się tym pomostem. Warto zapoznać się z regułami odnośnie koloru flag, żeby w tych takich nie skakać na głowę, żeby po alkoholu, żeby oczywiście nie pływać, żeby nie śmiecić, nie łowić ryb i zawsze dzieci pod opieką dorosłych, no i nie pływać po zachodzie słońca. Fajne są te tabliczki z różnymi rybami, które możemy tutaj znaleźć, możemy poczytać o rybach, które możemy tutaj spotkać. Są tutaj też dugongo, czyli te takie duże krowy morskie tak zwane. Są delfiny, możemy spotkać delfiny, różnego rodzaju inne stworzonka. Dojście po takiej drewnianej kładce, dosyć standardowo w Egipcie, bardzo wygodnie. Tutaj spacerować po tej rafie nie wolno, ratownik będzie od razu gwizdał. Tu na tym pomoście jest prysznic, można się słodką wodą opłukać, jeżeli ktoś chce przepłukać swój sprzęt. Jest tutaj oczywiście ratownik, można odpocząć w zadaszonym miejscu. Tutaj jest please write your room number, żeby wpisać swój numer pokoju, jeżeli ktoś snorkuje sobie. Tutaj sprzęty różne. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tu w lewą stronę można sobie płynąć, tak jak tam widzimy. Tutaj jest już rafa wszędzie.
Rybek pełno, naprawdę bardzo dużo rybek, bardzo ładnie, kolorowo. Przy bojkach, tak jak mówiłem, są koła. Tutaj nawet jest taki fotelik dla osób niepełnosprawnych, czyli można sobie tutaj na przykład podjechać. Tutaj otwiera się tą brameczkę i na tym stoliczku można zjechać na dół po to, aby właśnie osoby niepełnosprawne mogły też zobaczyć rybki w masce. Koła ratunkowe, bojki, ratownik cały czas czuwa. Oczywiście szczególną uwagę trzeba zwrócić przy żółtej fladze, bo są troszeczkę większe fale, trochę większy wiatr. Gdy schodzimy i wchodzimy, no to po prostu tutaj trochę bardziej te fale przesuwają, żeby się tutaj nie uderzyć. Te drabinki są daleko w dół doprowadzone, więc bardzo bezpiecznie wchodzimy, wychodzimy z wody. Jest to naprawdę bardzo przyjemne, bardzo bezpieczne. Z tego pomostu jest informacja: tędy po prawej stronie schodzimy sobie, a tędy wychodzimy. Oczywiście w sytuacji awaryjnej nie ma problemu, możemy jedną i drugą stroną wychodzić, ale dla porządku tak to jest tutaj zorganizowane, jak widzicie. No, tu możemy sobie zobaczyć rapę, rybki. Tutaj mamy zejście. Ktoś mógłby się zastanawiać, dlaczego tutaj są tak jakby dywany. To jest najlepsze rozwiązanie, jakie może być. Zero poślizgu, bardzo wygodne we wchodzeniu, schodzeniu. Tak więc naprawdę polecam. O, i tutaj jak widzicie sobie spływają tam pod wodą rybki. Oczywiście spod wody nagranie też Wam pokażę. Chodźmy jeszcze tutaj do góry. Jeżeli chodzi o kwestię używania masek z rurką lub tych masek pełnotwarzowych, to już kwestia wyboru indywidualnego. Jedyne co mogę zalecić, to gdy będziemy używać tych masek na przykład z Decathlona czy inne pełnotwarzowe takie, to najpierw przetestujmy sobie je na basenie. Szczególnie chodzi o kwestię odchylenia głowy do tyłu i z tym zaworkiem, który się zamyka, żeby mieć ten taki nawyk, żeby z powrotem głowę przelić w dół, poczekać aż ten zaworek opadnie i znowu można oddychać, bo ona ma coś takiego, że jak ktoś nie ma tego doświadczenia, to może nie, że się utopi, ale może być naprawdę bardzo nieprzyjemna sytuacja, której sam doświadczyłem, bo w tym roku pierwszy raz używam maski pełnotwarzowej z Decathlona, tej wersji 900. No i miałem taką sytuację nieprzyjemną, ale temat, że tak powiem, opanowałem. Ok, tak więc jak widzicie, po lewej stronie zejście rewelacyjnie jest tutaj. Naprawdę rybek jest pełno. Prawo, lewo. I gdybyśmy chcieli przepłynąć sobie, czujemy się pewnie ze sprzętem, mamy siły, to możemy sobie przepłynąć, jak widzicie, z tej strony w tamtą stronę. Widzicie, że fale płyną w tą stronę, więc ułatwione jest po prostu płynięcie w tą stronę. Naturalnie polecam, żeby mieć na sobie założone oczywiście płetwy. Bez płetw to raczej bym się tak daleko nie zapuszczał, bo płetwy bardzo pomagają. A teraz pokażę Wam, jak wygląda tutaj kwestia snorkelingu, więc zakładam sprzęt i schodzimy. Zanim wejdę do wody, warto przepłukać swój osprzęt dokładnie w słodkiej wodzie. I założyć. I idziemy snurkować.
Gdy już posnurkujemy z tego pomostu i opłuczemy swój sprzęt, siebie, możemy udać się na ten drugi pomost, który jest tam dalej. Można też jednego dnia przyjść sobie posnurkować tutaj, a w południe lub następnego dnia po prostu udać się na drugi pomost, no bo jest to jednak kawałek około 10 minut w pełnym słońcu. Jak wiecie, w Egipcie nie mamy żadnych chmur, tutaj mamy bardzo mocne słońce, więc to już jest taka kwestia indywidualna. Ja teraz przejdę właśnie na drugi pomost i pokażę Wam, jak jest na drugim pomoście. Przejdźmy sobie wspólnie, jeżeli chcecie, to sobie możecie przesunąć film, ale wiem, że jest sporo ludzi, którzy chcą po prostu zobaczyć te przejścia, jak to wygląda z różnych perspektyw, zanim przyjadą na wakacje. Stąd ja nie nagrywam takich króciutkich filmów skróconych, bo sporo osób do mnie też pisało i pisze, bo sporo różnych obiektów już pokazywałem, aby pokazywać tak, jak jest, te przejścia, bo z tego każdy wyciąga sobie jakąś informację dla siebie, co go interesuje, jak się ubrać, jakie klapki, cokolwiek. Ale na pewno nie polecam bez czy to klapek, japonek, czy bez jakichś sandałków tutaj chodzić po tym piasku, bo jest naprawdę bardzo gorący. Do wody jak wchodzimy, to w butach do wody, albo właśnie jeżeli pływamy, snorkujemy, to w płetwach. Tutaj w tym beach barze możemy sobie pobierać napoje. Zobaczcie, naprawdę jest tutaj pięknie. W Egipcie już jestem chyba 4. raz, w Marsa Alam 2. raz. W tamtym roku byliśmy w hotelu Albatros Sands. Bardzo fajnie było. I tutaj w Acacia Swiss Resort teraz jesteśmy. Jest naprawdę bardzo przyjemnie, ale obiekt jest naprawdę duży, więc po prostu się można naprawdę sporo nachodzić. Mam taki smartwatch, który pokazuje ilości kroków tutaj pokonane pomiędzy, czy to na śniadanie, potem na obiad, potem na kolację, na plażę, na baseny, i codziennie mam ponad 10 000 kroków. No tak jest. Tutaj jak widzicie, ratownik cały czas czuwa na pomostach. Także są ratownicy. Ten taki basen, jeszcze raz powtarzam, ten w morzu zrobiony, no coś fajnego, naprawdę. Każdy bardzo pozytywnie się do tego odnosi, a pytałem się kilku osób, jak to oceniają. Jest to super rozwiązanie dla rodzin z dziećmi. No już jestem w połowie drogi pomiędzy lewym pomostem a tym prawym, albo prawie połowa. Przy tym pomoście po prawej stronie, tam dodatkowo w dniu wczorajszym, gdy byliśmy sobie sturkować, były wielbłądy i chyba osioł, gdzie można sobie odpłatnie skorzystać po prostu z przejażdżki, jeżeli jakieś dziecko czy ktoś chciałby, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. O, i tu jest już końcóweczka. Ja tutaj podejdę, pokażę Wam, jak to wygląda, ten taki ala basenik w morzu. O, zobaczcie, o, tak się to prezentuje, więc dla przetestowania swoich właśnie sprzętów jest tu też sporo rybek, może nie tak kolorowych jak tam z pomostu, gdy sobie schodzimy, ale już można zapoznać się z tą słoną wodą i tutaj właśnie w niegłębokiej wodzie popływać. Dzieciaki, jak widzicie, tutaj w maseczkach już sobie snurkują, a my idziemy dalej. O, już tam widzę osła, osiołka, osła, jak tam chcecie. I teraz kawałek jest do przejścia. Ja idę akurat w sandałach. Wziąłem sobie do nagrywania właśnie tego filmu sandały i koszulkę założyłem. Tak jak zresztą widzicie, głos mam trochę taki przepity jakby. No po prostu. I idziemy sobie tutaj dalej.
Tak więc tutaj już dojście do tego drugiego pomostu od strony plaży jest takie, jak widzicie, w ten sposób. Większość osób korzysta z tego zejścia, z tego pomostu do nurkowania właśnie tam po lewej stronie. Ale wczoraj tutaj popływaliśmy, było fajnie i przy okazji była ta taka ryba, co się w taką kulkę zamieniła okrągłą, jak piłka napompowana wodą. Śmiesznie to wyglądało, nie ukrywam. Można też od strony górnej, tu przy restauracji sobie tam iść i tam jest takie zejście po płaskiej powierzchni, albo tak jak ja idę teraz, czyli po plaży. Pokażę Wam też, jak i tutaj wygląda, jeżeli chodzi o kwestię snurkowania, cały ten pomost. Następnie udamy się do drugiej części hotelu, czyli jakby po drugiej stronie hotelu, czyli do aquaparku. Ta strefa jest szczególnie w takim kręgu zainteresowań dla rodzin z dziećmi, taka strefa rodzinna, bo mamy tam bardzo dużo zjeżdżalni. O, i tutaj co prawda nie jest jakby nic czynne, ale tu jest takie płaskie zejście. Można sobie tamtędy takim chodniczkiem wygodnie dojść do właśnie tego pomostu w celu snurkowania. Zaraz Wam tu pokażę wszystko. Mam nadzieję, że moje trochę może długie filmy i ten komentarz czasami powtarzający się, ale jest dla Was o tyle cenny, że widzicie, jak to jest na serio, bez żadnych tu reklam, nie wiadomo czego. Widzicie, tu jest chodniczek, można sobie tam przejść chodniczkiem w stronę restauracji tej górnej, gdzie byliśmy przed chwilą. Tutaj jest prysznic, można się przepłukać. Tutaj, jak widzicie, są wielbłądy. To jest koń albo osioł, chyba koń. I tutaj można skorzystać odpłatnie właśnie z takiej atrakcji, żeby sobie po prostu pojeździć. O, jak widzicie, tak więc jeżeli ktoś ma taką ochotę, to może skorzystać. Chodźmy teraz na ten drugi pomost. Teraz na tym drugim pomoście po prawej stronie, patrząc w stronę morza, tutaj możemy dojść sobie w stronę snurkowania. Warto oczywiście zapoznać się z informacjami na temat bezpieczeństwa, od której godziny jest tutaj czynne, od godziny 8 rano do zachodu słońca. Rybki, różnego rodzaju stworzenia. I tutaj także bardzo fajny pomost, podejście deskowane. Zalecam, żeby po nim nie iść gołymi stopami, a jednak w butach do wody albo w jakichś klapkach, z uwagi na to, że czasami wystają jakieś elementy drewniane czy jakieś śruby. Nie, żeby tego było dużo, ale po prostu to widać i szkoda by było, żeby gdzieś tam delikatnie się zranić, czy coś mogłoby mieć miejsce, więc po prostu lepiej, aby mieć zawsze na nogach jakieś buty do wody, klapki czy coś. O, tutaj widzicie plaże, tu się chyba budują jakieś kolejne nie wiem, czy kolejny hotel, czy kolejne budynki dla gości. Tam na tamtym pomoście już byliśmy. Idziemy teraz tym pomostem. Tu jest troszeczkę mniej ludzi, z tego co zauważyłem, bo nawet sam rezydent bardziej zalecał tamtą stronę. Ale z tej strony słyszałem od jednych gości hotelowych w dniu wczorajszym, że tutaj delfiny w południe przepływały. Teraz mamy żółtą flagę, więc można snurkować, można pływać, ale trzeba zwrócić baczniejszą uwagę. Tutaj mamy węża z wodą do przepłukania rzeczy, jest też prysznic, ale z tego co pamiętam wczoraj i dzisiaj też to widzę, jest nieczynny, zepsuty. Jest wanna do przepłukania różnego rodzaju rzeczy. Pokażę Wam teraz, jak to tutaj wygląda.
Tutaj jest naprawdę sporo rybek. Sporo rybek, pokażę Wam też to od strony morza. Jak widzicie, bardzo dużo rybek. Idealne miejsce do spróbowania. Jakby ktoś potrzebował, można koło sobie rzucić. Te drabinki bardzo daleko idą w głąb morza, w związku z czym wygodnie można schodzić, wchodzić, można skakać do wody, jeżeli ratownik pozwoli, jeżeli oczywiście nikt tutaj nie pływa, bo nie można skakać, żeby komuś na głowę nie skoczyć, ponieważ z prawej strony jest wejście do wody, a z lewej strony jest wejście. Nic się nie stanie, jeżeli ktoś oczywiście tędy też wejdzie, tak jak tutaj ten pan przykładowo, ale zalecenia są takie, żeby tędy wchodzić, tędy wchodzić, tędy schodzić, a skakać tutaj można tylko jak ratownik pozwoli, żeby komuś na głowę nie skoczyć. Więc tutaj nikogo teraz nie ma. Ten chłopak właśnie to zweryfikował i będzie sobie skakał do wody, bo nikogo nie ma. Chodzi o kwestię oczywiście bezpieczeństwa. Osobny film jeszcze Wam nagram w zakresie tych masek pełnotwarzowych, bo tutaj warto ten temat zgłębić, omówić. Tutaj także są oczywiście bojki, jest ratownik, apteczka. Tutaj także warto się wpisać. Kwestia kontrolnej listy. Jak widzicie, dzisiaj morze lekko wzburzone. Fale są, wiatr jest. I z tej właśnie strony, jak tutaj jesteśmy, nie polecam, aby płynąć w tamtym kierunku z maską, płetwami, bo to po prostu jest pod prąd trochę. Jak widzicie, te fale w tą stronę zmierzają. Więc jeżeli mielibyśmy taki pomysł, czujemy się bardzo pewnie, sprzęt opanowany, to z tamtej strony w tą stronę płyniemy. Przy bojkach, jak mówiłem, są tutaj koła ratunkowe, można przy nich sobie odpocząć co około 100-200 metrów mniej więcej. Tak te bojki są ustawione. Tu możecie jeszcze zobaczyć sobie od góry, zaraz wejdziemy do wody, pokażę Wam. Tu sobie ludzie nurkują. I tutaj jest ta drabinka, wejście. Tak więc jak widzicie, bardzo fajnie, hotel bardzo dobrze położony przy własnej plaży, 2 pomosty, aquapark, do którego zaraz się udamy i dodatkowo ten basen w morzu wyryty, świetne rozwiązanie, a my teraz udamy się do wody. Maskę oraz płetwy najpierw opłuczemy sobie w wodzie.
gdy już wyjdziemy z wody, posnurkujemy, opłuczemy się. W tym momencie udamy się w stronę plaży, a następnie udamy się przez hotel, baseny, aż do restauracji, a dalej w stronę aquaparku. Tutaj gdybyście chcieli skorzystać z jazdy na wielbłądzie, to tak jak widzicie, wielbłądy są tutaj przy tym pomoście i na wielbłądzie spaceruje się w tamtym kierunku i z powrotem. Warto oczywiście mieć zasłoniętą głowę, okulary, jakąś na przykład białą narzutkę na ramiona, aby się po prostu za bardzo nie spalić od słońca. Warto korzystać oczywiście także z dobrych filtrów, kremów. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie, naprawdę. Już w Egipcie kilka razy byłem, ale są takie obiekty jak te, które dają naprawdę sporo frajdy, sporo możliwości na wykorzystanie czasu. Ja teraz skrócę film troszeczkę, bo pójdę teraz tym chodniczkiem, albo nie skrócę. Pokażę Wam, jak to wygląda, ten cały spacer, bo wiem, że Was to interesuje. Gdy tutaj będziecie, to już na gotowca, nie będziecie tracić czasu. Różnego rodzaju tablice informacyjne są w różnych językach: angielski, niemiecki, włoski, francuski, czeski, polski. I tutaj idziemy sobie tym chodniczkiem i zamiast iść plażą, można właśnie tutaj jeszcze dodatkowo się opłukać, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. I tym chodniczkiem Wam te przejście pokażę, które jest bardzo wygodne. Ciepło jest, ale fajne jest to w Egipcie, że jest znacznie mniejsza wilgotność powietrza, przez to no, nie pocimy się prawie w ogóle. Znaczy ja się bardzo mało pocę, no chyba że koszulkę ubiorę taką normalną na całe ciało, to wtedy trochę się pocę. Ale jak mam taką koszulę jak teraz, mniej więcej jak widzicie, czyli taką, wiecie, narzutkę, zwykłą koszulę rozpiętą, to można powiedzieć, że w ogóle się nie pocę. Tutaj można zjechać na wózku, czy w inny sposób, czy z wózkiem, a tędy można sobie po schodeczkach wejść. I tu jest takie przejście w stronę tej restauracji przy plaży. Tutaj widać, że albo będzie osobny hotel jeszcze obok, albo dodatkowe pokoje. Tutaj widać, że wszystko się buduje i nie dziwię się, bo świetne jest tutaj miejsce. Tutaj jest jakby na razie taka nieczynna część. To pewnie będzie od tego właśnie hotelu, który się tu buduje. Na razie jest to tylko przygotowane w ten sposób, ale można tutaj swobodnie sobie przejść. Idziemy. Ciach. Ciepło jest. O. Bardzo dużo obsługi w hotelu, która dba o porządek, czystość. Jest bardzo czysto, przyjemnie. Jedzenie jest bardzo dobre, więc nie można na nic totalnie narzekać. Z niektórymi tutaj gośćmi rozmawialiśmy, to mają pokoje tutaj przy morzu. My mamy przy aquaparku w drugiej części jakby hotelu. Niektórzy mają po środku. A tutaj jest ta restauracja, o której Wam mówiłem, gdzie tutaj sobie jedzonko, picie, jakieś przekąski można wziąć. Ja już tak bardzo chcę pić, że wezmę sobie kubek i naleję sobie coś do picia, może tego soku trochę i się czas napić. Restauracja bardzo przyjemna, można herbatki się napić. Fajny widok na morze, jest tutaj spory wiaterek, ochrona przed słońcem. No i jest to przyjemne. Napijmy się czegoś. Rewelacja. Ale mi się chciało pić, od tego gadania to mi już zasło.
Idziemy dalej. Zostawię tutaj kubeczek. Dbamy o porządek. Tak więc restauracja tutaj, a tutaj beach bar obok. Napoi, wszystkiego jest pełno, niczego totalnie nie brakuje. Tutaj są także boisko do siatkówki, ale jeszcze nie widziałem nikogo, żeby grał, bo jest naprawdę bardzo ciepło. Tam jest siłownia na świeżym powietrzu. O, tutaj różne toalety w różnych miejscach. Tam jest animacja, strefa animacji, różne animacje. Tutaj basen, na razie fali nie ma. To jest takie fajne miejsce, huśtawka do zdjęć, żeby sobie usiąść. Tak jak widzicie, basen. Idziemy dalej. Tak więc przy rezerwacji pokoju, apartamentu w zasadzie, w recepcji, gdy sobie tutaj przyjedziemy, można poprosić o pokój blisko morza, blisko aquaparku, czy też w centralnej części hotelu. Nie ma z tym żadnego problemu. Kwestia kto jak woli. Moim zdaniem najlepiej, jeżeli jesteśmy, widzicie tutaj te numerki na ścianie, wszędzie łatwo rozpoznać, gdzie jaki budynek. Tam na tych budynkach także pełno tych numerków, wieczorem są wszystkie oświetlone. Ale jeszcze raz powtórzę, że można właśnie poprosić o to, aby właśnie na przykład nasz pokój był blisko aquaparku. Wtedy w recepcji łatwiej po prostu dopasować to miejsce, gdzie byśmy chcieli. Tak więc kto jak sobie woli. My mamy przy aquaparku, jak już wspominałem, i jest super, bo większość czasu jednak spędzamy przy aquaparku, a gdy mamy ochotę, to idziemy sobie po prostu na plażę posnurkować, coś przekąsić i tak to wygląda. Tu jest ta główna restauracja przy recepcji, o której już Wam mówiłem. Tutaj jest pool bar. Tu także można się czegoś napić, wszystko w formule all inclusive. Oczywiście są też drinki płatne, jeżeli ktoś miałby taką ochotę, ale to już kwestia indywidualna. Różne przekąski, ciasta, napoje. O, zobaczcie, tutaj jest na przykład lista odpłatnych różnych drinków, a po lewej stronie są w formule all inclusive. Różne drinki można sobie tutaj zamówić. Hello. Tutaj przy tym pool barze są różnego rodzaju animacje wieczorem, przy kolacji. Wczoraj było na przykład pokazy z wężem, z wężami, z kobrą. Tutaj dalej idąc są różne baseny, idealnie dopasowane do różnych osób, na przykład tu dla małych mikrusów, dla dzieciaczków, tu jest fajne takie płytkie zejścia, fajna sprawa. Tutaj kolejny basen, tutaj są różne animacje, śmiesznie, wesoło tutaj jest, zobaczcie. Tak więc każdy się tutaj dopasuje do swoich potrzeb. Są takie mostki fajne. Basenów jest tutaj tak dużo, że naprawdę nikt się nudzić nie będzie. Jedne do pływania, jedne do zabawy. Jest też basen olimpijski, zaraz Wam wszystko pokażę. Tutaj jest w centralnej części, tak jak mówiłem, pomiędzy morzem a aquaparkiem, do którego zmierzamy, jest ta restauracja główna i recepcja w tym właśnie budynku głównym. My teraz idziemy od wewnętrznej strony. Można takimi alejkami pomiędzy właśnie drzewami i tymi budynkami sobie przechodzić, kto jak woli. Można też udać się właśnie tak, jak żeśmy tutaj wchodzili do recepcji, czyli przed recepcję
przy tych flagach i sobie iść w lewą stronę w kierunku aquaparku. Tutaj cały czas powtarzam o tym, że na rogach, na ścianach, w wyższych częściach wszystkich budynków są numerki, więc łatwo po prostu opanować, w którym kierunku zmierzamy, gdy tylko spojrzymy sobie na przykład na plan. Warto sobie zrobić telefonem komórkowym zdjęcie tego planu, bo te plany są w różnych miejscach, tam przy recepcji z tymi numerkami, więc w razie gdybyśmy gdzieś byli, możemy sobie spojrzeć na plan, a tędy przejść będzie najszybciej. My jedyne co poprosiliśmy, gdy przyjechaliśmy sobie tutaj, to w recepcji poprosiliśmy z drugą rodziną, ze znajomymi, z którymi tutaj jesteśmy, aby pokoje były obok siebie i żeby były na pierwszym piętrze, najlepiej blisko aquaparku. No i udało się. Pokoje dosłownie ściana w ścianę przy aquaparku na pierwszym piętrze i to jest naprawdę bardzo wygodne rozwiązanie. Przejścia są tutaj, jak widzicie, różne w zależności kto jak sobie chce tutaj spacerować. Pokoje są właśnie tak jak tutaj 2904 i tak dalej. To są takie parterowe budyneczki, bardzo niskie w centralnej części. Tutaj tak specjalnie spaceruję, żeby Wam pokazać ten obiekt z różnych perspektyw. Wszędzie są numerki, więc no nie da się pogubić. Ja akurat nie jestem zwolennikiem pokoi tak blisko basenów, bo ciągłe jakieś takie krzyki. Nie jest to akurat specjalnie uciążliwe z uwagi na to, że w pokojach bardzo mało raczej jesteśmy albo zamykamy drzwi i okna z uwagi na włączoną klimatyzację. Ale ja tam lubię zwykle przynajmniej na pierwszym piętrze być. To ewentualnie nie ma problemu z jakimiś tam mrówkami. Tu nie słyszałem o tym, no ale jak sami rozumiecie, jak macie pokoje na parterze, to jest po prostu cieplej. A dodatkowo jakieś tam mrówki, czy jakieś tam istotki bardziej przy trawie się poruszają. Teraz zobaczcie, tutaj jest ten hotel, o którym Wam wspominałem, Sentido Acacia Beach. On jest jakby na całym tym wspólnym jakby terenie, ale jednak obok. Tam jest recepcja, gdzie zaczynaliśmy film, gdzie wchodziliśmy sobie. Acacia Swiss Resort. O, zobaczcie. Tam zaczynaliśmy, przechodziliśmy przez recepcję, bo tutaj też dojeżdża autobus i tam jest recepcja, co też ten znaczek tutaj pokazuje. I w tamtą stronę do morza się udajemy. Takimi meleksikami się tutaj można poruszać. Można też zatrzymać, to nas podwiezie gdzieś, jeżeli oczywiście chcemy. I też takim meleksem z bagażami przewozi nas pod nasz budynek i wnosi nasze rzeczy obsługa. I tutaj ta strona, jak widzicie tutaj, to już jest ten hotel Sentido Acacia Beach. On jest obok. Gdy wchodzimy na jego teren, to obsługa zwykle mówi, że to nie ten hotel, żeby wrócić, bo tam dba o to, żeby goście hotelowi się tutaj za bardzo nie mieszali. Tak więc tu jest obok taki hotel troszeczkę jakby mniejszy, Sentido Acacia Beach. I z tego hotelu i z tego naszego Acacia Swiss Resort wspólnie można korzystać z aquaparku, do którego właśnie teraz idziemy. Czyli aquapark jest po drugiej stronie niż morze, a recepcja i główna restauracja jest dokładnie w środku. Tak więc jak widzicie, kawałeczek tu od głównego budynku, od głównej restauracji. Trzeba się tutaj tylko udać i tutaj przejść sobie takim skrótem do całego aquaparku, który znajduje się właśnie tutaj. Tu jeszcze taka ciekawostka. Tam jest wjazd autobusu i tędy wjechał autobus, jak myśmy przyjechali tu i tam pod recepcją się zatrzymał. Tak więc tam jest główne wejście czy wjazd na teren całego tego hotelu. Dobra, tutaj mamy taki znak informujący, w którym kierunku jest Acacia Aquapark. I teraz pokażę Wam cały Acacia Aquapark w hotelu Acacia Swiss Resort. Możemy iść tędy albo tu
przez taką przejściówkę. Tutaj jest sporo muzyki. Jest sporo kącików takich dla małych dzieci. Bardzo dużo zjeżdżalni. Tak jak tutaj widzicie, dla małych dzieci to jest tutaj po prostu raj. A tamten budynek to jest ten Sentido Acacia Beach, więc tam można być, ale nie można tam z naszą opaską wynajmować sobie, czy brać po prostu jakieś napoi, bo na to zwraca uwagę obsługa. Tak więc zaczynając tu już mamy kilka zjeżdżalni, takich dla naprawdę małych dzieci. Tutaj jest Towel Center, gdzie dajemy na przykład jedną kartę, bierzemy jeden ręcznik i możemy sobie tutaj wymieniać właśnie takie karty, które otrzymujemy. Nas jest trójka, dostaliśmy 3 karty, dajemy 3 karty, bierzemy 3 ręczniki, a później na odwrót przynosimy zużyte ręczniki i karty z powrotem bierzemy. I tak codziennie właśnie się bawimy w wymiany ręczników, że jest czysto i przyjemnie. Basenów jest tutaj naprawdę dużo. Tutaj już jest dla takich średnich dzieciaków. Zjeżdżalni kilka, tu jest ten kosz z wodą, który tak spada fajnie na głowę, fajnie to się prezentuje. Tutaj małe dzieciaki się bawią. I zanim pójdziemy na zjeżdżalnię, pokażę Wam jeszcze basen olimpijski, który jest tutaj obok, przy barze, gdzie można sobie różnego rodzaju napoje pobierać. Tak więc idziemy dalej. Tutaj jest bardzo dużo leżaków. Dla każdego starczy. Leżaków jest od groma. Super się leży na przykład na trawniku z leżakami. Dlaczego? No bo drzewko jest, bo jest chłodniej aniżeli na przykład na kafelkach. To taka ciekawostka. Tutaj sobie teraz przejdziemy. Pokażę Wam siłownię na zewnątrz taką. Wszystkiego jest tutaj od cholery, brzydko mówiąc. Teraz Wam wszystko pokażę. Przy basenie olimpijskim też jest Towel Center, czyli można sobie ręczniki wymieniać za karty. O, tutaj mamy taką siłownię na zewnątrz. Gdy ktoś lubi, to można się tutaj troszeczkę schłodzić wodą, bo tutaj są prysznice. Tu skorzystać z takiej siłowni na zewnątrz. Jest też tu spa, masaże, bilard, korty tenisowe, ale ja z tego nie korzystam na wakacjach, więc Wam tego jakoś specjalnie nie pokażę. Jak kogoś to interesuje, to sobie po prostu przyjdzie i skorzysta. Tutaj jest, tak jak już mówiłem, wymiana kart za ręczniki i z powrotem możemy to wszędzie wymieniać. Tutaj jest pełnowymiarowy basen olimpijski, rewelacyjny do pływania, duży, on ma chyba 100 metrów, jak dobrze pamiętam. Przynajmniej tak mi zegarek według GPS-u liczył i wszystko się zgadzało. Więc tutaj naprawdę troszeczkę chłodniejsza woda jest, ale i tak ciepła. Ale chłodniejsza troszkę niż w tych mniejszych basenach. I można sobie tutaj popływać, odpocząć, czy też przetestować różnego rodzaju sprzęty wodne. Wszędzie jest informacja, że to jest strefa dla gości tego hotelu właśnie Acacia Swiss Resort. Różne reguły, informacje na temat basenu, głębokości. Tutaj taki basen dla naprawdę malutkich dzieci. Tak więc można powiedzieć, że ten hotel Acacia Swiss Resort to jest taki hotel dla rodzin z dziećmi. Po prostu. I nie tylko oczywiście, dla młodzieży, dla osób starszych. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ale jak widzicie, jest tutaj naprawdę elegancko. I tutaj ten bar, on można powiedzieć jest taki do obsługi wszystkich tutaj w aquaparku z hotelu Acacia Swiss Resort. Różne koktajle, napoje, tak jak widzicie, smakołyki, informacje, on się nazywa Family Bar od 10 do 18. Drinki, woda do północy, napoje. Można oczywiście zamówić sobie tutaj kawkę, kawę z mlekiem, kto jak woli. Tutaj jest cukier, takie rzeczy. Tak więc ten bar jest naprawdę bardzo spoko. Tu najczęściej różnego rodzaju akurat napoje biorę. Teraz Wam pokażę, tu zaraz obok jest basen z falą.
świetne rozwiązanie. Sporo osób tutaj jest. Ta fala raz jest, raz jej nie ma. Czyli chyba co godzinę ona się włącza. Tak więc jest to fajne dla dzieciaków. Głębokość tam jest 160 cm, w najgłębszym punkcie 180 cm. Tak wygląda basen z falą. Jak widzicie, naprawdę bardzo bogato tutaj jest, jeżeli chodzi o baseny, rozrywkę. A teraz zacznę Wam już pokazywać to, co najfajniejsze, czyli wszystkie zjeżdżalnie. Jest tego tutaj naprawdę dużo. Tutaj dzieciaki, młodzież, rodzice bawią się naprawdę świetnie. I od lewej strony my akurat tutaj mamy nasze pokoje, w tym budynku. Rewelacyjnie jest tutaj, można tak powiedzieć. Po południu mamy tutaj wszystko w cieniu, więc w ogóle jest super na wieczór. I po kolei pierwsza zjeżdżalnia to jest właśnie zjeżdżalnia rodzinna, gdzie bierzemy sobie takie duże koło na 4 osoby. Tutaj te koła są. Trzeba sobie oczywiście wnieść do góry i to jest ta zjeżdżalnia taka rodzinna, naprawdę fajne rozwiązanie, tak jak zresztą widzicie obok. Tutaj mamy wyłożone dywanami i ktoś by mógł pomyśleć, że to jest bez sensu. To jest rewelacyjne rozwiązanie. Człowiek się w ogóle nie ślizga i tak samo po schodkach nikt się nie ślizga, nie ma żadnych wypadków. Tutaj obok mamy zjeżdżalnię na matach, można się ścigać. Też bardzo fajne rozwiązanie. Czyściutka woda, nie śmierdzi. Tutaj też takie fajne 2 rury, gdzie można się ścigać we dwójkę. Też na matach. Następne zjeżdżalnie. O, to jest fajna zjeżdżalnia. Taki wąż z góry na dół i w dół. Tak więc też fajne rozwiązanie. Tutaj przejścia pomiędzy są takie z takiego jakby dywanu. To jest świetne rozwiązanie, bo jest chłodne i nikt się tutaj nie przewraca. O. Dobra, idziemy dalej do następnych zjeżdżalni. Tutaj mamy cebulę niebieską. Wszędzie są informacje, w jaki sposób sobie zjeżdżać, żeby było bezpiecznie. Ratownicy są. Tu jest ścianka, z której można sobie fajnie zjechać. Zobaczcie. Tak więc tu jest cebula i ścianka, nie? Zobaczcie. Wszystko pod opieką ratowników. O, zobaczcie. Jest przez chwilę taki strach. Można powiedzieć, że to jest najstraszniejsza zjeżdżalnia, bo przez chwilę taką czujemy bezwładność, grawitację, zobaczcie. Ale wydaje się być jednak najbardziej atrakcyjna. I następnie zjeżdża się już tutaj. Idziemy dalej, bo to nie koniec. Co mamy następnie? Poza tym, że są zjeżdżalnie, tu jest taki rafting. Tutaj są pontony 2, 3, 4 osobowe. Tu są godziny tej Crazy River, o której godzinie to się rozpoczyna, kończy 11:30, 12:00, 3:30, 4:00 przez pół godziny. I tutaj są ratownicy, wiosła i płynie się w tą stronę. Tutaj jest pompa albo urządzenie, które robi fale i to wszystko tak mocno faluje. Jest to naprawdę bardzo fajna atrakcja dla rodzin, żeby sobie popłynąć. Płynęliśmy, bardzo nam się spodobało. Idziemy dalej, bo tam są kolejne zjeżdżalnie. Więc jak widzicie, spaceruję dla Was tu z kamerą i ciągle rozmawiam z Wami, czy mówię do Was, do kamery. Ale wiem, że tego słuchacie, przynajmniej mam taką nadzieję. Ale jak widzicie, sporo kroków tutaj muszę nadreptać.
żeby wam to pokazać, tak wiecie, bez skracania, żebyście widzieli, ile tych alejek, tego wszystkiego tutaj jest. O, tu jest ta Crazy River, ona sobie tak tu płynie, tam dookoła tego baru, tam i tutaj. I w jednym miejscu, chyba pod tym mostkiem, kapie woda tak fajnie, więc można się schłodzić płynąc. Idziemy dalej. Tu pod tymi drzewkami fajnie można się rozstawić. Tutaj w środku też jest basenik fajny do pływania. Idziemy tu w lewo. I tutaj też są zjeżdżalnie. Tutaj bardzo dużo małych dzieciaków lubi zjeżdżać. To jest taka zjeżdżalnia kolorowa dla dzieciaków. Bardzo fajna. One są niewysokie, więc jak niektóre dzieci się troszeczkę boją, to mogą sobie właśnie z tych zjeżdżalni wygodnie pozjeżdżać. Tutaj bierzemy koła lub maty, bo niektóre ze zjeżdżalni można zjeżdżać tylko na matach, a na niektórych można zjeżdżać na kołach pojedynczych lub podwójnych. I te koła są zwykle tutaj rozstawione. Wchodzimy sobie tutaj do góry, do góry, do góry i tu mamy na przykład 3 zjeżdżalnie. Zaraz wam je tutaj pokażę. O, zobaczcie, z tej perspektywy myślę będzie najlepiej. Żółta jest taka jakby zewnętrzna, czyli widzimy niebo. Ona jest bardzo długa, nie specjalnie szybka, po prostu rewelacyjna. Ta czarna kolorowa to jest tak, że jest czarna, potem są takie paski kolorowe, znowu czarna, super. A zielona jest cała jakby czarna, w niej nic nie widać przez całą drogę. I żółta i czarna to są na kołach pojedynczych lub podwójnych, a zielona jest na macie. I jak zapomnimy sobie wziąć materaca lub właśnie koła, to trzeba się wracać, bo nie można zjechać na dupie. Pilnują tego tutaj ratownicy bardzo, żeby nikt nie miał żadnych otarć, ani żadnych problemów. Tak więc strefa aquaparku, jak widzicie, jest tutaj naprawdę bardzo rozbudowana. Basenów jest bardzo dużo, czyściutko, przyjemnie. Ratownicy, świetnie leży się właśnie pod drzewkami, odpoczywa się. No i tu jest ten ostatni już basen taki, jak widzicie, tu jest Sentido Towel Center, czyli to jest właśnie tak jakby basen, czy jakby to powiedzieć, wymiana ręczników, tylko tutaj z tymi kartami z tego hotelu, Sentido. Czyli my jesteśmy w Acacia Swiss Resort, a nie w Sentido. No i tu są takie leżaczki jeszcze w wodzie. Taka ciekawostka, niektóre osoby lubią sobie tu właśnie tak poleżeć wygodnie na tych leżaczkach. Fajna sprawa. Ten bar jest jakimś cudem nieczynny teraz. No i jak widzicie, cały aquapark to jest ten tutaj teren dla maluchów, średnich i dla nawet dorosłych. Zabawy jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Zaraz idę pozjeżdżać. Pokażę wam te zjeżdżalnie, bo jest naprawdę co pokazać. Mam nadzieję, że dotychczas jakoś wytrzymaliście, ale hotel Acacia Swiss Resort moim zdaniem jest naprawdę rewelacyjny i dla każdego coś ciekawego się tutaj po prostu znajdzie. Wcześniej była informacja o atrakcjach, o flyboardzie. No i właśnie przy basenie olimpijskim mamy teraz flyboard. O, zobaczcie, jak sobie lata. Super, co? Sporo atrakcji tutaj w hotelu Acacia Swiss Resort.
dużo ludzi lubi się bawić w takie atrakcje, to tutaj jest tego naprawdę sporo. Coś ciekawego. No i tym właśnie się różnią duże hotele od małych hoteli. Jedni narzekają, że duże hotele to dużo ludzi i tak dalej, ale za to i dużo fajnej zabawy. A małe hotele, no przed chwilą przechodziłem przez hotel Sentido obok. Cisza, spokój, nudno, nic ciekawego. Tak więc jak widzicie, atrakcja naprawdę bardzo fajna. Mnie tam duże hotele w ogóle nie przeszkadzają. Napiszcie w komentarzu. Ciekaw jestem waszej opinii, czy wy lubicie małe hotele, czy duże hotele. Mnie tam w ogóle duże hotele w niczym, naprawdę w niczym nie przeszkadzają. Tutaj w pobliżu recepcji, gdy pójdziemy kawałek, znajdują się korty tenisowe. Zaraz wam je pokażę. A dokładnie jest to blisko wyjazdu autobusów z terenu hotelu. Tu mamy tenis court i tutaj znajdują się korty tenisowe. My póki co nie gramy w tenisa, w związku z czym nie jest to dla nas atrakcja, z której korzystamy, ale można podejść do recepcji, wypożyczyć rakietki i sobie pograć. A jeżeli chcielibyśmy grać wieczorem, to trzeba zapłacić, nie wiem tylko ile, ale trzeba wnieść opłatę za włączenie oświetlenia. To taka informacja, jaką pozyskałem od rezydenta. 2 korty tenisowe są w tym miejscu, z tego co widzę. Jest też jeszcze bilard, różnego rodzaju spa, masaże, inne usługi. Tak więc w recepcji można się wszystkiego dowiedzieć. Udało mi się nagrać dla was rafting, czyli zobaczcie, całymi rodzinami można sobie pływać. Fale są włączone. Jest to naprawdę fajna przygoda dla rodzin, dla par. A jak byłoby nam za ciepło, to tutaj pod tym mostkiem sika wodą, więc można się fajnie schłodzić. I w tamtym miejscu ustawiamy się i pobieramy pontony i fajnie się bawimy.
na drugą stronę mostku, tu Wam też pokażę. I fale są cały czas dookoła. Fajna atrakcja, naprawdę polecam. Zresztą sami widzicie, ile ludzi z tego korzysta. Super, polecam, też byłem 2 razy. Pokażę Wam teraz, jak wygląda śniadanie w hotelu Acacia Swiss Resort. Tu jest główna restauracja Greenhouse Restaurant i tu jest El Salam Hall. Najpierw Wam pokażę tą główną restaurację. Tutaj też jest przed nią zawsze informacja, co będzie pod wieczór. Main disco przy plaży. A najpierw sobie zobaczymy właśnie green. Myśmy tutaj wstępnie już byli, ale teraz pokażę Wam, jakie smakołyki, jak to wygląda w momencie. Można sobie jakieś napoje zabrać. Stoliczków jest bardzo dużo, pomieszczenia są klimatyzowane. Jeżeli jesteśmy z małymi dziećmi, to są foteliki dla dzieci, które można sobie wygodnie przesuwać. Jest woda do picia, napoje, bardzo dużo ciastek po prawej stronie, które są naprawdę bardzo dobre. Zabranie się dotykania jedzenia rękami, tak więc podajemy sobie za pomocą różnych uchwytów. Bardzo dobre pieczywa, bardzo dużo różnego rodzaju owoce, wszystko pięknie przygotowane. Tutaj mamy różnego rodzaju sery, kiełbaski, wędlinki. Tutaj jest kolejka do omletów, jajecznicy, jajek. Tutaj mamy różnego rodzaju sałatki. Tutaj można zrobić sobie tosty, jeżeli ktoś ma ochotę. Tu są płatki, mleczko, napoje. Tam jest herbata. Tutaj omlety można sobie wybrać, z czym chcemy, czyli na przykład z cebulką, serkiem, z czym chcemy. Tutaj mamy też cytrynkę, różnego rodzaju miody. Chipsy, kawa, herbata, gorąca woda. Tutaj mamy chyba naleśniki, pancake'i. A wychodząc tutaj z tej restauracji, można wejść tędy lub dookoła do drugiej restauracji, czyli właśnie tej, którą przed chwilą Wam pokazywałem. Czyli można iść przez restaurację, na zewnątrz, w zależności jak chcemy. Tak więc teraz wejdziemy sobie do tej drugiej restauracji. Jedzenia, picia, wszystkiego jest naprawdę bardzo dużo. O, czyli teraz do Greenhouse Restaurant nie idziemy. Idziemy sobie do restauracji El Salam Hall. Drogie goście, restauracja Salam już otwarta. Ta restauracja jest bardziej taka, jak widzicie, zamknięta, bardzo przyjemna. Też są tutaj wszelakie napoje, gorąca woda, mleko, kawa, różnego rodzaju pieczywo, napoje chłodne, gazowane, różne soki, woda mineralna, płatki, mleczko. Tu także są robione omlety, jajeczka. Co to Pan dzisiaj będzie jadł? Jajeczko. No i bardzo ładnie. Tutaj można sobie robić tosty. I to jest główna restauracja. I obok tej greenhouse różne smakołyki. Wszystko jest poopisywane. Warzywa. Tak więc można sobie dopasować oczywiście do jedzonko do własnych potrzeb. Wszystko jest po prostu bardzo dobre. Tutaj różne sosy, sałatki, masełka, lurpak. Bardzo dobre. I różne
dżemiki, sosiki, pancake'i. Fajnie to się wszystko prezentuje, bardzo dobre. Oczywiście sztućce, knife, fork, spoon i bardzo fajnie się to prezentuje. Tak więc ja zabieram się za śniadanie i już wiecie, jak wygląda restauracja, jak dużo tego wszystkiego tutaj jest i wszystko jest bardzo dobre i non stop donoszone. Oczywiście ważne, żeby nie dotykać rękami jedzenia, nie wchodzić w strojach kąpielowych na deskorolce, czy też nie wolno palić papierosów. Teraz pokażę Wam przykładowy pokój 8811 Akazja Swiss Resort. Tutaj mamy drzwi. Dzisiaj już wylatujemy do Polski i zaraz idziemy się wymeldować. Żeby elektryczność w pokoju działała, tak samo klimatyzacja, należy kartę włożyć w to miejsce i oczywiście oświetlenie łącznikami włączamy sobie. Po kolei Wam wszystko pokażę. Tutaj też jest i dodatkowy taki zamek. Mamy tutaj dużą szafę. Lustra. Naprawdę mogę Wam powiedzieć, że trafiliśmy rewelacyjnie, jeżeli chodzi o nasz apartament. To jest apartament zaraz przy zjeżdżalniach, przy aquaparku. Toaleta. Nigdy papieru toaletowego nie brakuje, czysto, przyjemnie. Duże lustro, umywalka. Duży prysznic. Przejdźmy dalej. Tu w przedpokoju bardzo dużo miejsca. W górnej części dodatkowe szklaneczki, które mogą się przydać. Lodówka. W pokoju jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest też safe. Można sobie zaprogramować 4 cyferki, hash i odblokować samymi 4 cyferkami. Zostawiać różne dokumenty w razie potrzeby. Bardzo duży pokój. Dla nas to jest 2+1, czyli 2 osoby dorosłe i dziecko. Bardzo duże, bardzo wygodne łóżko. Telefon można dzwonić pomiędzy pokojami, wciskając 8, następnie 4-cyfrowy numer pokoju, na przykład naszych znajomych. Gniazdka, światełko, klimatyzacja centralna, świetnie się sprawdza. Wystarczy uruchomić przyciskiem on-off. Następnie ustawić temperaturę i siłę nawiewu. Tutaj fan. Ewentualnie ustawić na auto i sam będzie się dostosowywał. Myśmy mieli cały czas temperaturę 25 stopni. Wydaje się ciepło, ale naprawdę było idealnie do spania czy też przebywania w pokoju. I tak samo klimatyzację wyłączamy. Nawiew jest od góry. Wszystko się rewelacyjnie sprawdza. Duże biurko, telewizor. Można przez HDMI podłączyć sobie swoje urządzenia jak laptop czy jakiś TV stick. Taka informacja, jest tutaj internet Wi-Fi, ale po połączeniu się do sieci Wi-Fi trzeba przejść na stronę i wpisać numer pokoju oraz nazwisko bez polskich końcówek. Przykładowo ja musiałem wpisać 8811 i z dużej litery L, a z małych IGEZA. I dopiero wówczas internet łączył się z TV Stickiem, takim od Mi. Niestety Netflixa nie mogłem sobie uruchomić, bo ten TV Stick łączy się do sieci, ale nie można skorzystać z internetu z uwagi na to, że nie przeskakuje do przeglądarki, żeby właśnie wpisać te dane pokoju i nazwisko. Szczególnie nie poświęciłem temu czasu, bo być może na to jest jakieś rozwiązanie, ale nie było to jakoś specjalnie konieczne.
Tutaj dostawka, bardzo wygodne łóżko. Córka w ogóle nie narzekała, bardzo fajnie się spało. Krzesełka, stolik. Tutaj duże przesuwne okno. Odblokowujemy w dół, w górę i do siebie. Tutaj po prawej i po lewej stronie wieszaczki do powieszenia rzeczy, żeby wyschły szybko. O, mniej więcej tak jak tutaj u sąsiadów widzicie. Krzesła, stolik, popielniczka i świetny widok na aquapark. Nie trzeba daleko iść i zabawa naprawdę przednia. Ten hałas tutaj, jeżeli chodzi o wodę, w ogóle nikomu nie przeszkadza, bo w czasie, gdy aquapark pracuje, to nas po prostu w pokoju nie ma. Tak się prezentuje pokój 8811. Nasz pokój był tutaj na pięterku przy aquaparku. Oczywiście jeszcze zapomniałem dodać, że w pokoju był czajnik, herbata, wodę wymieniał codziennie. Można było sobie domówić u pana obsługującego, sprzątającego. Idziemy do recepcji. Podjechaliśmy sobie z naszymi walizkami. Tu jest obok luggage room. Obsługa wzięła walizki. My mamy jeszcze około 3 godzin do wylotu, w związku z czym my sobie jeszcze pójdziemy nad basen. Tam są walizki. Nie zdejmuje się tutaj opasek podróżnym, w związku z czym można dalej korzystać ze wszystkich atrakcji aż do wyjazdu, aż do przyjazdu naszego busa. My mamy jeszcze około 3 godzin, więc idziemy zaraz jeszcze się popluskać. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o recepcję. Fajnie klimatyzowane, chłodne miejsce, bardzo przyjemne. Chyba będę już w końcu kończył, bo przed chwilą kończyłem w pokoju, ale teraz już tak na serio. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć i do zobaczenia w innym hotelu. Cześć!